Jakie czynniki wpływają na pogorszenie się stanu zdrowotnego wśród dzieci i młodzieży? Dzisiaj młodzież ma bardzo dużo bodźców dookoła. Są to bodźce mediów społecznościowych, telefonów, są to presje rówieśnicze, jest to chęć bycia na bieżąco ze wszystkim, brak akceptacji grupy i czasami brak przynależności do niej. Wiele czynników wpływa na samopoczucie młodych osób, a zdrowie psychiczne jest jak kula śnieżna. W momencie, kiedy tych bodźców jest coraz więcej, zdrowie psychiczne się pogarsza. I czasami dochodzimy do tego momentu, który jest już tym sufitem. Czyli w tym przypadku młoda osoba cierpi. Potrzebuje pomocy, nie wie jak zareagować albo zwrócić się o pomoc. Problemy zdrowia psychicznego są bardzo ciężkie, ponieważ w większości boimy się o nich mówić głośno i prosić o pomoc. Ale to właśnie wtedy tej pomocy najbardziej potrzebujemy. Pomocy ze strony dorosłych, pomocy ze strony naszych rówieśników, pomocy ze strony naszych rodziców, bliskich, osób dookoła, całego społeczeństwa. Tak, żeby szkoła była dobrym miejscem. Szkoła, żeby była miejscem przyjaznym, życzliwym, wspierającym. Miejscem, do którego chcemy chodzić. Miejscem, gdzie wiemy, że dostaniemy wsparcie od nauczycieli, a nauczyciele dostaną wsparcie od nas. Dlatego to jest tak ważne, żeby wspierać młodzież. Jest wiele inicjatyw, które są organizowane przez właśnie NGO-sy, przez samorządy, które możemy wdrażać już dzisiaj do szkół. Dlatego inicjatywy takie jak Dobry Temat, inicjatywy takie jak Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, wdrażanie rewolucji życzliwości, czyli Youth Kindness Revolution, można wymieniać. Jest ich wiele. Potrzebujemy je wdrażać, bo to właśnie one są w stanie pokazać nam, że wspieramy młodzież, ale nie tylko, że zwracamy się do nich o to, żeby tę pomoc udzielić. Dlatego inicjatywy takie jak dzisiejsza konferencja są to miejsce, gdzie po pierwsze my jako młodzież, dorośli możemy zgromadzić wiedzę na temat zdrowia psychicznego, doszkolić się z tego zakresu, żeby też wesprzeć później osoby z naszego otoczenia, tak żeby wspierać innych i wiedzieć jak udzielić po pierwsze wsparcia, po drugie, czym jest to wsparcie i w jaki sposób, jak duży może mieć ono efekt na nasze życie i zdrowie i samopoczucie. Podsumowując, temat zdrowia psychicznego to jest temat kluczowy, który powinien być dzisiaj na agendzie i priorytetem nie tylko samorządów, polityków, ale również nas samych. Bardzo dużo osób często komentuje, że to dużo od polityków zależy, co zostanie wdrożone. Również. Ale to są zmiany długoterminowe. My potrzebujemy zmian, które jesteśmy w stanie nieść już teraz i pomagać młodym, pomagać bliskim, pomagać środowisku szkolnemu. Dlatego zaufajmy młodzieży, wspierajmy się nawzajem i twórzmy projekty, które pomogą nam zmienić szkołę na miejsce bezpieczne, życzliwe i wspierające, które zobaczy tych cichych bohaterów, te iskierki, które na co dzień zmieniają nasze szkolne otoczenie na lepsze, tak aby oni też mieli przestrzeń na swój rozwój, a żeby ich iskierka tylko promieniała, a nigdy nie zgasła. Co młodzi ludzie mogą zrobić w kwestii poprawy zdrowia psychicznego? Wierzę w nowe doświadczenia. Wierzę, że nowe doświadczenia to szansa na nowe pasje. I poprzez właśnie doświadczanie możemy odkryć swoje pasje, które są później naszą ścieżką kariery, które motywują nas do działania, dzięki którym później angażujemy się społecznie, tańczymy, śpiewamy, gramy na fortepianie, saksofonie. Jest bardzo dużo pasji, takich jak właśnie m.in. sport. Nasza młodzież jest bardzo utalentowana. Uwierzcie mi, dzisiaj pełnię funkcję przewodniczącej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gdzie kieruję pracą 51 młodych radnych. Współpracuję z młodzieżą z całej Polski. A ich historie, tego co osiągają w tak młodym wieku, są inspirujące. Dlatego patrząc również na historię swoją, jak i tych wszystkich młodych, zaangażowanych młodych osób, widzę, że to właśnie poprzez nowe doświadczenia, poprzez próbowanie są w stanie znaleźć swoją pasję i zaangażować się w problemy, w które wierzą i które chcą zmienić. Projekty, które realizuję, to odpowiedź na sytuacje, które również mnie spotkały. W wieku 13 lat, kiedy byłam w 7 klasie podstawówki, moja bardzo bliska mi koleżanka powiedziała, że ma problemy i samookalecza się. Dla mnie jako 13-latki, która była w 7 klasie podstawówki, to był szok, bo w pewnym sensie nosiłam ich życie na swoich barkach. Dlatego z tej sytuacji powstał pomysł Niebieskiej Skrzyneczki Zdrowia Psychicznego. Miejsce, do którego młodzież może w anonimowy i bezpieczny sposób właśnie dzielić się swoimi problemami. Samorząd zaufał projektowi
i dzisiaj realizuję go w ramach Młodzieżowego Sejmiku ze wsparciem samorządu, bo potrzebujemy wszystkich, żeby wesprzeć zdrowie psychiczne młodych. Jest takie bardzo znane afrykańskie przysłowie "It takes the whole village to raise a child". Potrzebujemy całej wioski, żeby wychować dziecko. Dlatego potrzebujemy wszystkich. Potrzebujemy samorządów, biznesów, potrzebujemy działaczy społecznych, NGO-sów, żeby wesprzeć młodych. Dlatego wierzę, że poprzez to nowe doświadczenie młodzi mogą znaleźć swoje pasje, ale to dzięki współpracy międzypokoleniowej, dzięki współpracy z innymi są w stanie realnie zmienić swoje otoczenie na lepsze. I chociaż jestem pomysłodawczynią Niebieskiej Skrzyneczki, mam nadzieję, że szybko zniknie z naszych korytarzy szkolnych i że nie będzie potrzebna, ponieważ wierzę, że szkoła ma dużą przestrzeń i mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko, żeby szkoła była miejscem przyjaznym, życzliwym i wspierającym, gdzie Niebieska Skrzyneczka już nie będzie potrzebna, ponieważ każdy będzie czuł się w niej dobrze. Dlatego twórzmy razem, działajmy i współpracujmy. To jest odpowiedź na większość problemów, z którymi się dzisiaj zmagamy. Smart Skills i dobry temat to skuteczne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Zadbajmy razem o lepszą przyszłość młodego pokolenia.